Cześć, tu Jarek z kanału Uniwersytety. Jest 3 w nocy, a my jedziemy do Japonii na Uniwersytet Hokkaido w Sapporo. Jestem już w Sapporo. Dzisiejsza podróż zajęła ponad 25 godzin, ale jestem na drugim końcu świata. Teraz muszę przede wszystkim coś zjeść i spróbuję w mojej ulubionej japońskiej sieciówce w Matsui. A potem chyba będę musiał odpocząć. Jutro od samego rana zaczynam moje stypendium. Jest poniedziałek rano, a ja zaczynam moje stypendium. No i teraz co to za stypendium? Jestem na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo. To uczelnia, na której miałem przyjemność wykładać prawie 7 lat temu przez prawie cały semestr, latem w 2017 roku. Teraz jestem tutaj jako stypendysta programu Erasmus KA 171, a więc to taki Erasmus, który wspiera współpracę między uniwersytetami z państw członkowskich Unii Europejskiej, a uniwersytetami z innych państw, bardzo często położonych daleko od Europy. Podczas mojego pobytu tutaj mam zaplanowaną całą serię szkoleń. Dzień zaczynam od kilku spotkań, później mam nadzieję uda mi się zjeść coś na uniwersyteckiej stołówce i później kolejne zaplanowane obowiązki. Jestem po kilku spotkaniach i to jest czas, żeby zjeść obiad. Karamisu ramen o onegai shimasu. Dai. Dai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Uniwersytet Hokkaido, założony w 1876 roku, początkowo jako kolegium rolnicze. Jego powstanie związane jest z osobą Williama Clarka, Amerykanina, który zaproszony został do Japonii po to, aby pomóc w utworzeniu nowej uczelni rolniczej. Był to bardzo ciekawy czas, kiedy Japonia z jednej strony modernizowała się, otwierała na świat, ale z drugiej strony kolonizowała swoją nową wyspę, nową prowincję Hokkaido. Do dzisiaj mottem uniwersytetu jest zawołanie Clarka: chłopcy, bądźcie ambitni. Przez prawie 150 lat historii uczelnia ta należała do najlepszych japońskich uniwersytetów. Jest to dzisiaj najważniejszy ośrodek akademicki w północnej części Japonii. Jest to jedna z tych uczelni, która należy do globalnej czołówki uniwersytetów. Dzisiaj Uniwersytet Hokkaido to prawie 18 000 studentów i 4 000 pracowników. To szerokie spektrum programów od nauk społecznych przez biznes, medycynę, studia inżynieryjne, rolnicze, ale także rybołówstwo i studia arktyczne. Uniwersytet ten chwali się 2 noblistami.
Jednym z ośrodków badawczych Uniwersytetu Hokkaido jest Slavic and Eurasian Studies Research Center. To japońskie Narodowe Centrum Badań nad Europą Środkową i Wschodnią. Jednocześnie jest to najlepszy ośrodek studiów nad tą częścią Europy w całej Azji. To tutaj pracują najlepsi w tej części świata specjaliści od badania granic. Co ciekawe, tu można bez problemu porozmawiać z japońskimi kolegami i koleżankami w większości języków państw Europy Środkowej i Wschodniej, ale także na przykład po kaszubsku albo po łużycku. Kampus w Sapporo to jeden z najpiękniejszych kampusów uniwersyteckich, jakie miałem okazję oglądać. Położony jest w samym centrum, tuż przy stacji kolejowej, w gęstym mieście pełnym ludzi, gdzie nagle wchodzimy do oazy zieleni. Kampus to prawie 180 hektarów, ciągnie się przez 3 kilometry. Większość budynków uniwersyteckich położona jest wzdłuż centralnej alei kampusu. Warto dodać, że ten kampus uważany jest za atrakcję turystyczną i odwiedzany jest przez tłumy turystów. Była chwila przerwy, teraz czas wracać do pracy. Czeka na mnie jeszcze biblioteka i później jeszcze 2 spotkania dzisiaj. Jestem po kolejnym intensywnym dniu. Za mną już praca naukowa, biblioteka i kilka spotkań. I to w końcu możliwość, żeby zobaczyć miasto. Sapporo. Miasto, które jest niesamowicie ciekawym miejscem do studiowania. Z europejskiego punktu widzenia to miasto, które jest pełne przeciwieństw. Z jednej strony to żywa metropolia z 2 milionami mieszkańców, 5. największe miasto Japonii, stolica Hokkaido, centrum życia ekonomicznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Z drugiej strony to miasto, które położone jest trochę na uboczu. To miasto nowe, z wieżowcami, założone dopiero w drugiej połowie XIX wieku, wraz z początkiem japońskiej kolonizacji Hokkaido. Z drugiej strony to miasto, które czerpie z setek lat japońskiej tradycji, historii, kultury, ale także sięga do dziedzictwa tubylczego ludu Ainów, który kiedyś zamieszkiwał te tereny. To z jednej strony miasto, w którym panuje wielkomiejski klimat, z setkami restauracji, z barami, z centrami handlowymi, muzeami. Z drugiej strony to zaciszne parki i buddyjskie oraz szintoistyczne świątynie, w których czas płynie zupełnie inaczej. Sapporo to miasto śniegu. To oczywiście miasto o dziedzictwie olimpijskim, miasto sportów zimowych, ale też jedna z globalnych metropolii o największych opadach śniegu. Sapporo to miasto pośpiechu, o perfekcyjnej organizacji, ale z drugiej strony to miejsce tradycji, refleksji i spokoju. To miasto, które przyciąga, które fascynuje i które ekscytuje. To był kolejny intensywny dzień, a na jego koniec udało mi się jeszcze spotkać z grupą znajomych stąd z Sapporo. Powoli czas na odpoczynek. Mój Erasmusowy training tutaj na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo właśnie się zakończył. Ja nauczyłem się bardzo dużo, ale przypomniał mi on o jeszcze innej, bardzo ważnej kwestii w pracy naukowej. To ludzie,
których spotykamy, z którymi poznajemy się, którzy stają się częścią naszego życia i czasami po wielu latach widzimy ich ponownie. I to jest chyba najciekawsze w tej pracy. 調理ご登場ください。